Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Do 1999 roku najszybszym motocyklem, jaki był seryjnie produkowany, była Honda CBR 1100XX Blackbird, która w zależności od źródeł rozwijała prędkość między 284 a nawet 300 km na godzinę. Ale to było do 1999, bo w 1999 Suzuki, japoński producent samochodów i motocykli, skonstruował i przedstawił dla świata produkt, który na zawsze zmienił świat motocykli. Od tego czasu marzenia motocyklistów miały tylko jedno imię – Hayabusa, a dokładnie Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Aby Wam uzmysłowić, o jakiej potędze mówimy, o jakim rozgłosie, to wszystkie do tego czasu wyprodukowane motocykle to taka waga średnia w boksie, a Suzuki Hayabusa to taki Mike Tyson za najlepszych lat. Podobnie jak nie ma faceta, który nie znałby Tysona, podobnie nie ma motocyklisty, który nie znałby tej maszyny. Serio. Spytajcie się kogokolwiek o najszybszy motocykl na świecie, a odpowie Wam Hayabusa. Jasne, obcykane w temacie osoby odpowiedzą, że jest to H2R czy inny wynalazek. Ale podobnie jak 99% kobiet nie wie, co to spalony, tak 99% niemotocyklistów nie wie, co to H2R, a słowo Hayabusa przewija się już w slangu przedszkolaków. Sokół wędrowny Falco peregrinus to gatunek średniego ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych. To, co wyróżnia go na tle innych drapieżników, to to, że na ofiarę spada lotem nurkowym z bardzo dużą prędkością. Jaka to prędkość? Ocenia się, że 300-350 km na godzinę. Wiecie, dlaczego o sokole wędrownym mówię? Bo japońskie określenie tego ptaka to właśnie Hayabusa. Jeżeli pierwszy raz widzicie Hayabusę, to na pewno rzuci Wam się w oko to, że motocykl wydaje się bardzo niski, z bardzo obłymi kształtami i podłużną sylwetką. I bynajmniej nie jest to kaprys projektantów, aby w motocyklu nadać tak obłych kształtów, ale jego sylwetka jest podyktowana bardzo mocno aerodynamiką. Suzuki Hayabusa, kiedy ujrzała światło dzienne, miała około 175 koni mechanicznych, czyli zaledwie 11 więcej jak Honda Blackbird. To, co trzeba zauważyć, to to, że Honda posiadała silnik 1100 cm3, a Suzuki Hayabusa było to już 1298 cm3 i 140 Nm momentu obrotowego. Waga tej potężnej jednostki to zaledwie 248 kg, co przy tak ogromnej mocy umożliwiało przełamanie bariery 300 km na godzinę. Tak więc oficjalnie w końcówce lat 90. Suzuki Hayabusa została okrzyknięta najszybszym seryjnie produkowanym motocyklem. W wielu miejscach można było wyczytać, że Suzuki Hayabusa rozpędza się do 303, a nawet 308 km na godzinę. Z racji tego, że każdy z producentów chciałby, aby jego motocykl był jeszcze szybszy i rozpędzał się jeszcze do większej prędkości, konieczne było ukrócenie tego szaleńczego pędu. Dlatego w roku 2000 wielka czwórka producentów motocykli Suzuka, Yamaha, Kawasaki i Honda zawierają nieformalną umowę, iż ich motocykle nie będą przekraczały 299 km na godzinę. Oczywiście wybiegając trochę w przyszłość, jesteśmy tego świadomi, że są to bardziej elektroniczne kagańce niż ograniczenia mocy silnika. Niemniej jednak, kupując sobie nową maszynkę, taki kaganiec właśnie będziemy mieli. Jeżeli spojrzymy sobie na kultowe zegary, które występowały w pierwszej generacji, to zauważyć możemy, że wskazówki prędkościomierza wyskalowane były do 340 km na godzinę. Kosmos! A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Hayabusa zaliczana jest do grona motocykli sportowo-turystycznych, pomimo iż moc i wygląd wskazywałyby, że jest to jakiś sport. Pozycja podczas jazdy jest również pochylona, ale nie tak bardzo jak na innych sportowych motocyklach typu R1 czy GSX-R.
Często kiedy zobaczymy zdjęcia Hayabuzy, są to takie właśnie motocykle z kuframi, gdyż podobnie jak w Blackbird, motocykliści upodobali sobie ten model motocykla do długich wojaży. Jeżeli chodzi o eksploatację w mieście, to jednak czuć tutaj te kilogramy i nie każdemu będzie odpowiadało przeciskanie się między samochodami czy ciasne manewrowanie właśnie tak dużym motocyklem. Ciężko jest wymienić jakieś wady w tak dobrym motocyklu, ale jeżeli mamy już o czymś mówić, to na pewno trzeba wspomnieć o hamulcach. Jak można przeczytać na wielu portalach, na których to Hayabusa była testowana, hamulce są co najwyżej przyzwoite, a przyzwoite hamulce w najszybszym i najmocniejszym motocyklu na świecie, w tamtych czasach oczywiście, to stanowczo za mało. Podobno dołożenie stalowego oplotu i najlepszych możliwych klocków trochę poprawia sytuację z przodu, nie zmienia to jednak faktu, że tył bardzo łatwo jest przyblokować, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Silnik o pojemności 1298 cm3, generujący 175 koni mechanicznych i prawie 140 Nm momentu obrotowego, rwie się do drogi z każdego biegu i z każdej prędkości obrotowej. Jadąc spokojnie 90 i zaczynając wyprzedzanie, można złapać się na tym, że po kilku sekundach ma się grubo ponad 200 na godzinę na blacie, a wciąż jest się na trzecim biegu i tej prędkości nie czuć. Ponadto taka moc motocykla jest opłakana w skutkach dla całego zespołu napędowego. Opony, łańcuch, tarcze, klocki, to wszystko musimy zmieniać tak często jak pieluchę, z którą jeździmy w początkowym okresie posiadania tego motocykla. Hayabusa stała się tak kultowym motocyklem nie tylko ze względu na prędkość, jaką osiągała, ale również na to, iż stała się niemal ikoną wszystkich, którzy chcieli osiągać coraz to większe moce i prędkości na tych motocyklach. Szeroko dostępne turbosprężarki, mocniejsze kolektory wydechowe, zmodyfikowane wtryskiwacze pozwalały na zrobizrobienie z tego motocykla bestii, której moc przyprawia o zawrót głowy niejednego tunera. Na pewno wszyscy znacie Ghost Ridera, który to swoją 500-konną Hayabusą siał popłoch na autostradach i ulicach miast. Ale o tym panu film może nagram innym razem. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście, aby taki film powstał, dajcie znać w komentarzu. Kiedyś Hayabusa to było niedoścignione marzenie, nie tylko ze względu na jej dostępność w naszym kraju, ale również na ceny. Obecnie takie modele możemy znaleźć już nawet od 10 000 złotych, jednak należy pamiętać, że za ceną idzie na pewno stan motocykla. A z racji tego, że są to modele już nieprodukowane, zwłaszcza te z pierwszej generacji, to zakup takiego motocykla w dobrym stanie i doprowadzenie go do stanu klasyka może być dobrą inwestycją na nasze oszczędności. No i to tyle w tym krótkim filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Szerokości na drodze. Na razie, cześć!